Moi drodzy, znowu byłem w tym gównianym, dziadowskim syfie. Bo już inaczej tego naprawdę nie wiem, jak mam powiedzieć. 10. raz i znowu gówno załatwiłem. Naprawdę. To jest dosłownie porażka jakaś. Teraz się okazuje, że trzeba jakiś bilet wybrać. Jakiś bilecik trzeba wybrać. A bilecik dopiero możesz wybrać o tej godzinie i się okazuje, że to jest taka kolejka, że w ogóle nie masz szans, żeby go nawet wybrać. Nie? Ja już nie mam słów, naprawdę. To tylko wziąć, pozamykać to wszystko dziadostwo. Bo to przerasta wszelkie pojęcie. Jak ja bym tak miał się w Holandii meldować, to ja bym za 10 lat tam nie był zameldowany. A wtedy się zameldowałem ile? W jeden dzień. Porażka, dosłownie porażka. Największy syf to tam w tym wszystkim siedzi. Tam z tyłu. To jest moje zdanie jako Polaka, bo ta polska biurokracja to naprawdę można dostać. Siemka. Witam was. Tak, dzisiaj będzie całkiem fajny film pokazujący szaleństwo polskiej biurokracji, moi drodzy. Ja już nie wiem, który raz już tutaj idziemy, znowu cała teczka papierów. Próbuję załatwić jej nową kartę stałego pobytu, bo się kończy po prostu, minęło 10 lat. I nie wiem, który raz już tutaj teraz zajeżdżam do tego urzędu wojewódzkiego. Dzisiaj już mamy znowu jakąś wizytę tam umówioną. Dosłownie ręce opadają. Jak ja bym miał tak jeździć za dowodem osobistym tyle razy, to nie wiem, to bym chyba zwariował. I każdy z was pewnie by też zwariował. Ale o tym całą przygodę to wam powiem później, bo teraz idziemy najpierw z tym, zobaczymy, co teraz nam powiedzą. Bo już naprawdę, no nie wiem, który raz, może już 4., 5. raz już tutaj jesteśmy i w sumie dalej nic nie załatwiliśmy i minęło już ponad 1,5 miesiąca chyba. I również ja mam teraz pytanie do was, na ten ludzi, który żyje w Holandii. To wiesz, jakie pytanie ja mam. Kiedy mąż albo żona jest Holender, ale drugie osób jest Polak czy Polka. No. I też na verblijfsvergunning, stały pobyt. No to nie wiem, myśmy to szybko załatwili wtedy, nie, ale jak ja tam robiłem. Jak co wiem, jakie problemy wy macie w Holandii na wasze mąż, wasza żona, żeby to załatwić, no. Tak. Dobra, za chwilkę reszta. Najpierw idziemy tam to załatwić. Znaczy, spróbujemy to załatwić po raz kolejny. I cyk, 11. raz. I znowu nic nie załatwione. Po prostu walą ludzi w głupa. Rano mówią, 15 biletów będzie. No to stoisz, czekasz jak ten bałwan 5-10 godzin, czy nie wiadomo ile, a nagle dają tylko 9. Nie, 15 to przecież nie było. Nikt przecież nie mówił, że miało być 15. Ale było mówione, że jest 15. Także tak walą ludzi w konia. Proszę przyjść jutro. Ich to nikt obchodzi i tyle. Także no, takie mamy klimaty w Polsce, moi drodzy. To wszystko trzeba stąd wywalić, ten w temacie. Dobra, moi drodzy, może teraz troszeczkę od początku, jak to wszystko tutaj wygląda, ponieważ ja zawsze mam alergię na biurokrację, jak gdzieś już mam coś iść załatwiać, to już mi po prostu aż się wszystko dźwiga od razu, bo to zawsze jest po prostu do bani. No chyba, że tutaj jeden taki mamy urząd, gdzie trzeba coś tam z samochodami załatwić, tam naprawdę tacy ludzie spoko, fajni, uprzejmi, przyjaźni, to naprawdę jest wyjątek, który potwierdza regułę, jak to się mówi. Ale zacznijmy od początku. Wyrabiamy kartę stałego pobytu żonie, ponieważ kończy jej się 10 lat, tam chyba miała, minęło to 10 lat teraz, no i trzeba zrobić po prostu nową. No to my już idziemy grubo przed terminem, 1,5 miesiąca przed tym całym terminem, gdzie to trzeba tam zacząć, nim ona się kończy. No to zaczynamy od tego, że próbujemy się tylko dodzwonić do tego, żeby się dowiedzieć, jakie papiery potrzebują, co potrzebują i tak dalej. No oczywiście, jak to w Polsce bywa, możesz dzwonić i dzwonić i dzwonić i dzwonić i nikt ci tam tego telefonu nie podniesie. Także dzwoniliśmy jeden cały dzień. Oczywiście za każdym razem włącza się to dziadowska sekretarka tamtego, że tam ten numer i to wszystko będzie ci się tam nagrywać.
Za każdym razem wiadomo, że już ci z konta ściąga, bo to jest standard, że to ci zaraz z konta musi coś ściągnąć. No i co? No i nic, pierwszy dzień nic, no to drugi dzień. Znowu dzwonimy, to samo, nikt nie odbiera. No to w końcu mówię, dobra, pojedźmy tam, po prostu zapytajmy się. No to pojechaliśmy do informacji najpierw, gdzie to trzeba iść, to tam pokierowali do takiego pokoiku, tam trzeba iść. Ale co się okazuje, pokoik był otwarty, teraz nie wiem, chyba do 11:30 tylko, jakoś bardzo krótko był otwarty. No więc znowu nic nie załatwione. Wróciliśmy do domu. Następnego dnia pojechaliśmy jeszcze raz wcześniej, no to tym razem znowu przekierowali nas do innego pokoju. W tamtym pokoju tamta pani tam mówi, wszystko przez internet załatwicie tam, mówi tu sobie tam wejdź, tam, wszystkie informacje są. Dobra, to wróciliśmy do domu. Pojechaliśmy, fajnie. Wszystko, wchodzę do domu, otwieram tą stronę. Informacji potąd, ale nie ma nic o przedłużeniu karty stałego pobytu. Nic, zero. Jest tam tylko informacja, jakie papiery, żeby ją wyrobić, tego, ale o przedłużeniu nic takiego nie było. No więc co? Kolejny dzień, znowu zwrotka z powrotem. Trafiamy znowu do jednego pokoju, nam się troszeczkę dziwią że nie ma tych informacji. No dobra, może i rzeczywiście nie ma, chociaż ja jako Polak miałem trudności, żeby się w ogóle tam przedrzeć przez te wszystkie gąszcze informacji, które tam mają. I teraz to jest strona, gdzie mają cudzoziemcy sobie tam z tym poradzić. Gdzie ja jako Polak miałem problemy, żeby tam cokolwiek w tym syfie znaleźć. Tak nawalone tych informacji, nic nie posegregowane, tak jakby to ktoś wysypał do śmietnika i weź se wyszukaj, czego potrzebujesz. No dobra. Idziemy do tego pokoju, no to się okazuje, że tam trzeba to, jakiś wniosek nam ta pani dała, wszystko fajnie, żeby tam wypełnić, to dać. No to dobra, no to pojechaliśmy, bo trzeba było zdjęcia zrobić, czyli znowu zwrotka do domu. I znowu pojechaliśmy następnego dnia z wypełnionym wnioskiem. No teraz mówi pani, no można go w sumie i przez internet sobie go złożyć, albo możecie go zostawić tam w biurze podawczym, bo oczywiście znowu tam, gdzie te wnioski przyjmują, znowu było zamknięte, nie? Standard. Pomimo, że to jeszcze też było w miarę wcześniej, nie było, wiecie, ta super wcześnie, ale jeszcze była taka wczesna godzina, także znowu no, bardzo króciutko pracują. Także znowu wszystko fajnie zamknięte. No to zostawiliśmy to w tym biurze podawczym. Tam mówi pan, no super fajnie, zaraz dzisiaj to przekażemy, tamten wniosek, to wszystko będzie fajnie, pięknie. No i teraz mija czas. I mija miesiąc, cisza. No to mówię, jedziemy, zapytamy się. Znowu kolejka, znowu stanie do tego pokoju, żeby się tam dostać do tego wszystkiego. No i co? I nagle okazuje się, proszę pana, my wysłaliśmy tam list, jakieś braki są tam w tym wniosku, trzeba czekać, aż przyjdzie list. Leży gdzieś tam u nas na kancelarii. Ja mówię, no to ja jestem tutaj już teraz, to możecie mi przecież powiedzieć, czego tam brakuje. To się to od razu uzupełni, bo i tak wszystkie dokumenty za każdym razem brałem. Nie możemy powiedzieć, nic nie powiemy. Czekać na list. Dobra, no to przyszedł list, w końcu z jakimś normalnym numerem telefonu i no okazuje się, że jakieś tam braki wniosku, no to dzwonię, czego tam brakuje. Nagle mi pani oświadcza z drugiej strony, że ten wniosek trzeba osobiście składać, trzeba tam się umówić na specjalną wizytę, żeby go złożyć, gdzie w pokoju obok powiedziano mi, że mogę to złożyć tu albo mogę to złożyć przez internet. Nie było żadnej mowy o tym, że trzeba to składać jakoś osobiście, te wnioski. No tu nagle trzeba osobiście. No nagle potrzebowali jeszcze akt małżeństwa, więc znowu wyjazd do innego urzędu, znowu załatwiać akt małżeństwa, wybierać, zapłacić za wszystko. No i znowu powrót i znowu następnego dnia znowu trzeba było tam jechać, teraz ten wniosek zawieźć. Na miejscu porozmawialiśmy jeszcze też z innymi ludźmi, którzy tam byli. I naprawdę, no powiem wam, atmosfera napięta, nie? Tam też tam taka pani była, miała tam męża Włocha i mówi to samo. Mówi, ja już ostatnio ich tutaj tak ochrzaniłam, mówię, że ja was za chwilę gdzieś podam, bo to jest po prostu nienormalne. Czyli też tyle razy musieli tam jeździć, za każdym razem to samo.
No i dobra, wszystko fajnie złożone. Pani mówi czekać na SMS-a, aż przyjdzie SMS, przyjdzie jakiś kod i i trzeba się zalogować. No to czekamy, minął miesiąc znowu ponad i czekamy i cisza. W końcu przychodzi święty SMS, na który wszyscy tak czekali. No i co? Wpisuję to wszystko i nie dzieje się nic. Nie dzieje się nic, tak? Miałeś tam wpisać login, hasło, które miałeś podane w tym SMS-ie, tylko wystarczyło przepisać i dajesz loguj i wszystko znika i nie dzieje się nic. To jest parodia, dosłownie nic się nie dzieje, nic nie działa, tyle no. No więc znowu trzeba było tam pojechać i znowu tam jedziemy do tego, no. Mówi, no nic nie słyszeliśmy o takim przypadku, nikt w sumie nic takiego nie zgłaszał, więc dla nich to wszystko dziwne, tego wszystkiego. Mówi, no to trzeba będzie tam gdzieś do pokoju, ale to już dzisiaj nic nie załatwicie. Także następnego dnia znowu tam jedziemy do tego śmiesznego pokoju, gdzie teraz już miał być odbiór, bo się okazuje, że jest z przodu taka maszyna, gdzie trzeba numerek wyciągnąć. I teraz było od 14:15 można było sobie numerek stamtąd wyciągnąć. Wcześniej go nie wyciągniesz, nie masz szans. Dopiero się o 14:15 maszyna odblokowuje, możesz sobie numerek wyciągnąć i możesz czekać. Także pytamy się, no ile tych numerków będzie? Pani mówi, będzie 15 numerków. Będzie naprawdę super mega 15 numerków. No i co? Przyszło tam 9 przed nami, my byliśmy 11, ale przy 10 przestało dawać numerki. No to czekamy. Czekamy, no i przeszło to 9 numerków. Wychodzi jakiś pan i mówi, no co? No co? Także paru innych ludzi też przed nami było. No, miało być 15 numerków. Tak, jakaś pani gdzieś tam obok z pokoju mówi, nie, to nikt tak nie mówił. Czyli co, ja jestem co, jakimś debilem, wariatem, nie wiem, że co? Jak powiedziała tamta, że będzie 15, a nagle jest tylko 9. Nie, bo system nam zablokował, więcej nam nie puści, do widzenia. Proszę przyjechać znowu następnego dnia. Moi drodzy, 11 razy w sumie byliśmy tam. 11 razy! To jest 70 km tam i z powrotem ponad. Czyli ja zrobiłem już prawie 800 km do tego zakichanego urzędu wojewódzkiego. I w sumie dalej tej karty nie mam. Bo się jej nie da wybrać. Bo tam mają taki durny system, że to głowa mała po prostu. Tam się kolejki robią, wyobraźcie sobie, że tam się ludzie ustawiają już od samego rana, jak za komuny. I czekają, aż wybije ta 14:15 i wtedy hurra na ten automat, żeby ten bilecik wyciągnąć. Od samego rana. Tam był gość, który wcześniej też był, to on tam już siedział chyba od 8 rana, żeby sprawę załatwić. To oni myślą, że ludzie nie mają swojego życia, że wszyscy będą tylko tam siedzieć całymi dniami, a później po całym dniu, jak tam przesiedzisz, przekoczujesz, gdzie masz być pewny, że będziesz mieć to odebrane dzisiaj, nagle ci wychodzi jakiś typ i ci powie, a co? I się okazuje, że nie ma tego numerka, który miał być. I przesiedziałeś tam cały dzień jak ten bałwan. Nie dość, że objechałeś tyle kilometrów, żeby tam do tego dojechać. Przez to całe zakichane centrum się trzeba przepchać. Jeszcze parking za każdym razem trzeba opłacić, bo tam nie ma gdzie stanąć za bardzo, żeby sobie tak stanąć, tylko musisz za każdym razem jeszcze za parking płacić. I ja jestem naprawdę w szoku, powiem wam. Ta biurokracja to mnie po prostu przerasta. To mnie po prostu naprawdę przerasta. Czy to musi być takie skomplikowane wszystko? Przecież to można tak ładnie wszystko prosto zrobić. Ale to jest takie utrudnianie po prostu ludziom. Ja bym nawet powiedział, że to jest znęcanie się psychiczne nad ludźmi. Naprawdę, to jest znęcanie psychiczne się nad ludźmi. I to powinno być gdzieś zgłoszone. Powinno być, nie wiem, może nawet i do Hagi by to wypadało zgłosić. Bo jak pojadę tam jeszcze raz jutro i znowu nie załatwię, to albo ich wytoczę jakiś proces, po prostu wezmę adwokata i wytoczę im jakiś proces, niech mi zwracają całe odszkodowanie za stracony czas, za stracone kilometry, za paliwo, za parking i nie wiem, i za moją psychikę, którą tam straciłem po prostu w tym wszystkim, bo ja jestem naprawdę bardzo spokojnym człowiekiem, ale dzisiaj to już mi naprawdę tak ciśnienie podnieśli, że już mi się piąstka sama zacisnęła i już musiałem się naprawdę pohamować, bo coś czułem, że może mi wyskoczyć w każdym momencie z tej ręki.
już do takiego stopnia mnie to doprowadziło, a mnie naprawdę jest bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi. Ale dzisiaj to już byłem tyle już byłem i bym mu tam z buta wjechał do środka i sobie tą kartę wziął i poszedł. I tyle by z tego było. Bo już naprawdę, no przegięli dzisiaj pałę totalnie, także, no nie wiem, ja już po prostu nie mam słów. Ja stamtąd po prostu wyszedłem, bo jeszcze bym tam narobił jakiś głupot, bo już powoli wszystkie bezpieczniki się zdążyły przepalić. A jak u mnie się bezpieczniki przepalą, to lepiej uciekać. Bo wtedy się robi nieciekawie. Tego mówię, ja naprawdę jestem bardzo spokojnym człowiekiem, ale to, co tam się wyprawia, to jest głowa mała. I takich tych, wiecie, tych inżynierów, nie? Których niby nie ma, to, bo to takie schowane, wiecie, tutaj macie fajnie wejście do urzędu, idziecie sobie, wszystkie sprawy załatwiacie sobie w prawo, a w lewo taki korytarzyk ciemny i tam można spotkać tych wszystkich fajnych inżynierów, którzy przyjeżdżają nam pomagać z innych krajów. Tam ich jest Pierwszy raz tak tam wyszedłem, to myślałem, kurczę, czekaj, gdzie kontynent zmieniłem chyba. Przetransportowało mnie na inny kontynent. Z jednej strony nie wina tych ludzi, którzy tam pracują, bo sama mi ta jedna pani mówiła, że po prostu jest ich za mało. Tego wszystkiego jest za dużo. Ale to wiecie, to jest wina znowu tych wyżej postawionych, tych spaślaków, tych cymbałów, którzy tam wszyscy siedzą. Bo oni nie chcą dać więcej kasy, żeby zatrudnić więcej ludzi, bo by dla nich za mało zostało. A to wiecie, to trzeba sobie kapsy napchać. Wszystkie te kieszenie muszą być napchane aż potąd tymi pieniędzmi, że nie daj Boże kiedyś tam przestaną pracować, to żeby mieli taką górę pieniędzy. Bo kiedy porównacie sobie, ile teraz zarabia zwykły człowiek, pracujący codziennie, który naprawdę musi tam roboty zasuwać taki, a teraz ile zarabia taki, który tam siedzi i te papierki przewraca, na tym wyższym stanowisku oczywiście mówię, który jeszcze tam ma określone godziny pracy, że se popracuje, nie wiem, 3, 4, 5 godzinek, bo się zmęczy i mu krople potu polecą z głowy. Także on już musi wrócić do domu. I tylko udaje jakiegoś ważniaka wszędzie w tym swoim zakichanym garniturku, bo patrzcie, kto to ja nie jestem, ja tutaj jestem rządzącym. No tak naprawdę to jest po prostu nikim i tyle w temacie. No i my musimy zawsze wszystko na czas wszystkim płacić. Spróbuj się spóźnić z ZUS-em o 1 dzień. Spróbuj je spóźnić. Ale oni mają czas. Oni mają na wszystko czas. To nie jest nasza wina. No, system. Najlepiej się systemem zasłonić, bo system. No ale ktoś ten system stworzył, nie? To chyba ma jakąś kontrolę nad nim. No ale nie. To po prostu tragedia. Tragedia. Jutro znowu trzeba będzie od samego rana tam koczować. Nie wiem, może sobie namiot tam rozbije w środku po prostu i trzeba tam będzie koczować z tym wszystkim, nie wiem, grilla se może jeszcze tam w środku rozpalę i będę po prostu tam, nie wiem, steka zacznę im grillować na środku tego urzędu i tyle. No powiem, no panie, no ja tu muszę siedzieć w kolejce, bo zaraz znowu przyjdą następni mi numerki zabiorą. Także no, to jest, nie, ręce opadają. Ja nie rozumiem, że jakoś w innych krajach to wszystko umie lepiej funkcjonować, tylko u nas to zawsze jest wszystko zacofane i to z naszych pieniędzy, te wszystkie systemy, to wszystko jest opłacane. Jeszcze tam piszą, co z tego jest ten system opłacony, na który się nawet zalogować nie można. I później wielkie zdziwienie, no czemu on nie działa? Jakoś każda ta rządowa aplikacja zawsze była o dupę rozczaść, bo po prostu nigdy to nie działało, zawsze są z tym jakieś problemy. Nie można się zalogować, nie można się zarejestrować, nie można nic zrobić, zawsze gdzieś tam jakieś problemy z tym są, odkąd gdziekolwiek bym coś nie załatwiał, zawsze musi być gdzieś jakiś problem. I tony papierologii. My oszczędzamy planetę, ratujemy, CO2 zmniejszamy, ale że ci takie pliki papierów każą przynosić i ci wydrukują i tam przełożą to wszystko i to sortują. I jeszcze później to w komputer wsadzają. To po jakiego grzyba tyle papierów? Przecież to też jest ekologia. No i gdzie ta ekologia w tych papierologiach ich? Wszędzie na wszystko papierek. Tu papierek, tam papierek, tam papierek. Nic nie wiem, brakuje im papieru toaletowego, czy co, że tyle tych papierków potrzebują, że sobie tyłki obtrzeć. Bo ja już tego po prostu naprawdę nie rozumiem.
To jest wszystko po prostu chory świat, chory świat. Ja jestem szczęśliwy, jak ja nic nie muszę nigdzie załatwiać, no ale trzeba to po prostu załatwić, no bo jej to jest potrzebne. To są kontrole gdzieś tego przy granicach, niekiedy jak się gdzieś przejeżdżamy, tu blisko mieszkamy, także tu często kontrolują wszystko. No i później nie ma takiego śmiesznego dokumentu, bo już go w sumie nie ma, na ponad miesiąc już przepadł, nie? My zaczęliśmy to na czas robić, a teraz już miesiąc czasu nie ma dokumentu wcale ważnego, bo przepadł. A jednak tu, tam wszędzie jest potrzebny ten dokument, a go nie ma po prostu, no. I leży tam i nie można go odebrać, bo porobili takie dziwactwa, że głowa mała, żeby po prostu to odebrać. Także no, witamy w Polsce, nie? Na start. Oj, powiem wam, no naprawdę dzisiaj mi nerwów zjadło, będę musieć sobie zrobić, kurczę, herbatkę na uspokojenie zaraz, bo naprawdę to aż mnie wytrzęsło dzisiaj tam. Jak nigdy, jak nigdy. Już nie pamiętam, kiedy ktoś ostatnio mnie tak wyprowadził po prostu z równowagi, jak dzisiaj. To już naprawdę bardzo, bardzo dużo lat temu było, kiedy mnie tak ktoś z równowagi wyprowadził jak dzisiaj. I te wszystkie koszta z tym wszystko powiązane. Jeszcze na dodatek. Jeszcze zastanawiałem, czy ja bym czasem w ambasadzie holenderskiej może tego dokumentu nie wyrobił szybciej, bo jak ja kiedyś potrzebowałem zaświadczenie do ślubu w Holandii, że jestem Polakiem, no to też mi tutaj tego nikt nie mógł wystawić. W każdym urzędzie oni nie wiedzą, nie mają pojęcia. W końcu jeden urząd znalazłem, to mówię, tak, wystawimy, tu proszę opłacić. Poszedłem, opłaciłem, a później powiedzieli, za miesiąc przyjdzie. Pozdro, za miesiąc przyjdzie, a to było na już potrzebne. I wiecie co? I w końcu mi to w ambasadzie holenderskiej wystawili. Bez problemu, w 5 minut. Pojechaliśmy do ambasady holenderskiej, wystawili mi w ambasadzie holenderskiej zaświadczenie, że jestem Polakiem. Pieczątkę przybili i tyle. 5 minut. Było gotowe. Bez żadnego problemu, bez niczego. A tu u nas zawsze problemy, zawsze to wieczne czekanie, nie wiem na co czekanie. No, i takie to po prostu buty, nie, z tym wszystkim. A, jeszcze, żeby było śmiesznie, to jeszcze nas w błąd wprowadzili, bo powiedzieli, że za tą kartę trzeba tam opłacić 100 zł. To opłaciliśmy te 100 zł, a później w drugim pokoju obok nagle pani mówi, ale nie, bo to dla krajów Unii Europejskiej nie trzeba płacić, to za darmo jest wymieniane. No i stówka poszła się rypać, bo wpłaciliśmy ją na poczcie, także zwrotu żadnego i tak nie dostaniemy. Poszło! Także jeszcze nas machnęli o 100 na dodatek. Niepotrzebnie. Już pomijam te wszystkie koszty, te 800 km prawie, ten codzienny parking, tam opłacanie tego wszystkiego, to stanie w korkach, te stracone godziny, które żeśmy tam przesiedzieli. To naprawdę tyle godzin, cośmy tam przesiedzieli, to ja nie wiem, to ja już może książkę zdążę napisać w ten czas. Także no, biurokracja, moi drodzy. Też macie takie problemy z tą biurokracją? Czy tylko u nas to tak jakoś dziwnie funkcjonuje? Sami napiszcie po prostu, sam jestem ciekaw, jak musicie załatwiać jakieś dziadowskie sprawy. Czy u was to też tak wszystko topornie zawsze idzie? Czy może tylko tutaj ten nasz urząd jest jakiś odmieńcem, że to po prostu nie idzie tam nic załatwić w tym urzędzie? Bo ja już nie wiem, ja już po prostu nie wiem, ja nie chodzę po takich urzędach, staram się tego omijać ile się da, ale naprawdę no tutaj to bije wszystko na łeb, na szyję. Zameldowanie w Holandii to naprawdę w jeden dzień załatwiłem bez problemu, na stałe wtedy. Pojechałem, załatwiłem, ile, może 30 minut, jedna osoba była przed nami, załatwiliśmy wtedy, tyle, nic więcej. 30 minut może całkowicie roboty. Dobra, się rozgadałem. Starczy na dzisiaj. Bo naprawdę mam dość. Mam naprawdę dość. Jeszcze ten upał taki niesamowity w tym mieście. Ci tam grzeje i w tych korkach stoisz i ci tam się dekiel gotuje w tym. Woda po plecach leciała. Dosłownie. No ale co zrobimy. Dobra, moi drodzy. Tyle na dziś. Ja jeszcze przypomnę tylko krótko, że macie konkurs z sklepem, z którym współpracujemy. Bardzo fajne rzeczy tam mają, z długą gwarancją, z których naprawdę będziecie zadowoleni, bo wielu z was jest zadowolonych. My ich też używamy od wielu lat. Może coś znajdziecie tam dla siebie, co by wam odpowiadało. To wpiszcie sobie w uwagach do zamówienia konkurs z szamanem, a później do 24 sierpnia zostawcie mi komentarz tutaj jakiś o tym produkcie.
jakąś historię z tym cokolwiek i my 24 kogoś będziemy wybierać, kto dostanie bon na 6000 zł. A ja już dzisiaj uciekam, bo mi starczy. Świnie wyszły. Słonko zachodzi, to teraz wychodzą dopiero se trawy pojeść, bo im też chyba za ciepło dzisiaj było. Także trzymajcie się. Hej.